Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj będziemy zwiedzać taki domek, który jest cały w bluszczu. Cały jest pokryty bluszczem. Może Was troszeczkę to teraz zaskoczy, że w pierwszym pomieszczeniu, jak na lewo weszliśmy, nie ma tak naprawdę nic, a sufit nie obiecuje zbyt wiele. To powiem Wam, że te zasłony wyglądają niesamowicie. I mimo, że na całej podłodze sufit spadł, to mamy mnóstwo wieszaków i pod spodem jest dywan. Zobaczcie, tu jest dywan. Czyli w tym pomieszczeniu, w całym tym pomieszczeniu był dywan. Tutaj zwłoki jakiegoś ptaszka. W całym tym pomieszczeniu na dole, ja wiem, że tego nie widzicie, ale ta cała powierzchnia jest pokryta pajęczyną. Przejdziemy sobie do tamtego pokoju. A wykładzina? Tak, wykładzina. Tu są różne rzeczy na podłodze. Nie wiem, czy w tym grzebać, bo to wszystko jest strasznie zawilgocone. Ale może coś tutaj akurat, jakieś artefakty. No tak, znów powiedziałem artefakty, mimo że od dawna staram się tego nie mówić, żeby troszkę urozmaicić. Robactwo. No, robactwo. Ale co tu mamy? Słuchaj, tu mamy... Co tu mamy? No daj, poświecę z drugiej strony, tak jak się... Myślę, że tam jakaś klatka piersiowa się... No puta, ale... Klatka piersiowa, ale powiem Ci, czy to... Zdjęcie, bo urwana jedna strona. Urwana jedna strona, ale... To chyba trzeba będzie tak zrobić, że przytrzymasz to. A ja... O, teraz widać. Nie do końca to widać, bo może ja musiałbym chyba wyłączyć światło. W każdym razie zdjęcie jest z 93 i... O, teraz widać. Dotyczy pana Konrada, wiesz? Dotyczy pana Konrada. Wiesz co, na pewno jest to klatka piersiowa. Mamy tutaj płuca. Tutaj mamy szyję, obojczyki, widzicie? Ale poczekaj, popatrz, czy to jest artefakt na zdjęciu? To tutaj? No. Nie. Poczekaj. To jest jakaś woda chyba. Coś, Nie, to jest zdjęcie już zepsute, wiesz? A, rozumiem. No. Ale po tej stronie pan ma nowotwór. Widzisz? Po tej stronie jest nowotwór. Znaczy w ogóle zdjęcie jest kiepskie. Ale tutaj, to jest to. Tak, bo tu jest obcięta część żeber. Może kiepsko się układał, niestety. bo był chory. Czyli z 93 roku Tak. jest to zdjęcie. Pan Konrad. Weź mi. No to w tym układzie teraz zapalę dalej światło. No. Jak już żeśmy rozkminili sytuację. Na ścianach widzicie piękny wałek. Powiem Wam, w pierwszym momencie, jak weszliśmy do tego domu, no to przypuszczacie, że nie chcieliśmy tego robić, bo wydawało się, że nic tutaj nie ma, ale to zdjęcie no już jakoś tam określiło mieszkańców. To są czyste kartki, no wiemy, że jesteśmy u pana Konrada. No Dobrze. tak, to na pewno. Dalej chyba nie będziemy zanurzać się w tych śmieciach. Tym bardziej, że cały czas jak przechadzamy się, tu jest mnóstwo pajęczyn. Tutaj, a co to masz? Raportczyk. A jej, co to jest? Rejon przewozów kolejowych Tarnowskie Góry. Kierunek próżny. No to my musimy być gdzieś w rejonach Tarnowskich Gór w takim układzie. Mimo, że myślałem, że Czy ja jestem... wiem? Mimo, że Nie, myślałem, chyba- że jestem bardzo daleko od tego. To mógł jest... być kolejarz po prostu, wiesz? Aha, no to teraz pasuje, niekoniecznie No, to tak. musi być ten. Ale co to jest? Nie wiem, wygląda jak jakieś, widzisz, ściemniacze, ale temperatura, czyli to taka klimatyzacja chyba. No wygląda jak klimatyzacja. No. Nie wiem, dziwny sprzęt. Może jakaś taka pierwsza z klimatyzacji? A może? Tutaj troszkę grzyba już jest, ale zobaczcie jaki piękny, nawet z żarówkami, jaki piękny
Żyrandol. No ten żyrandol to są chyba jakieś lata 70. mimo wszystko. No, też tak No nie wiem, myślisz? prawda? Myślę, że tak. W ogóle te zasłony, te okna i firanki tak jakoś mi sugerują, że tutaj ten czas się zatrzymał w latach 80. co najmniej. Pamiętam, że takie coś, tam gdzie są te, jak to się nazywa, no to co się łapie w firankę. No, To żabki? żabki, właśnie, żabki. Ojej, naprawdę. Zapomniałem nie po wiedziałeś, prostu. jak to się nazywa? Zapomniałem, że to są żabki i tam schowane są żabki pod takim czymś i to wiem, że gdzieś tam w latach 80. też miałem w domu. Tutaj widać, że jest dziura poprowadzona tam i ten przewód jest tam poprowadzony do tej klimatyzacji właśnie. Więc tak to... Jakiś koc, wiesz. No, może tu były meble po prostu i wszystko zostało wyrzucone na podłogę, żeby te meble zabrać. No, z jakiegoś tam... No. Ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tamto. Ten pokój to był najprawdopodobniej duży pokój po prostu. Duży pokój to musiał być. Bardzo fajnie. Potem spróbujemy jeszcze jakieś takie przebitki sobie zrobić. Ale popatrz tutaj. Tutaj też wszystko wyrzucone. Tu tak mi to wygląda na jakąś taką kuchnię. Albo jakiś pokój dziecięcy. I tu mam od razu wyjście. No, to mogą być kuchenne. Kuchenne sprawy raczej, tak? I tu jest wyjście, tak jak żeśmy weszli. Czyli dookoła, wiesz? Dookoła, Znowu rozumiem. ta budowa, że dookoła. Mhm. I pod schodami widzisz, wisi coś. Tu mamy... tak? Coś tam wisi? Są kapanie, wiesz? Zobaczę tutaj, bo tu mamy gazetę i zobaczę z 2009 roku gazeta. Co to mamy? To nie wiem, jest jakieś opakowanie. Dużo różnych... A co to jest? W tym garnku. To ma zapach smalcu. Pokaż. No to jest smalec, wiesz? To jest Nie wiem, jaki ma smalec. zapach, bo ja dzisiaj mam maseczkę. A ja nie wziąłem. I właśnie poczułem ten zapach smalcu, ale nie jest nieprzyjemny. Mam po prostu zapach smalcu. Po prostu. Smalec się może zjełczyć, a tak się... No on tak Psuje, wygląda, nie? on tak wygląda, ale powiem Ci, no, na bank to jest smalec, bo poczułem ten zapach. Kiedyś jak jeszcze byłem mięsożerny, to bardzo lubiłem smalec. Był jedną obok krupnioków z ulubionych potraw po prostu. Tu jest mnóstwo śmieci, powiem Wam. No, jest ale mnóstwo takich śmieci. żywnościowych, więc rzeczywiście Tak, tu mogła tak. być kuchnia, wiesz? kuchnia mogła być. Tak. A, i tutaj mówiłaś, że to jest ta, jak to się mówi, garsonka, tak? Garsonka, ale tu jest faktycznie komplet, bo jest spódniczka i do tego jest góra, ale ta pani musiała być szczupłą osobą, powiem Ci. Drobna w ogóle, prawda? Tak, drobna osoba, bo ewidentnie, wiesz, powiem Ci, że teraz jak tak się przechadzam, czy tam gdzieś jadę i idą osoby do kościoła, to gdzieś właśnie widzę też czasami właśnie w takich strojach się przechadzają. No, Więc to nadal nie straciło na jakości. obowiązujące, wiesz? Słucham? Nadal obowiązujące. No tak, no tak. Tutaj dużo jest śmieci. Wszystko jest zakurzone. Tam jest taka fajna czapka. Mam wrażenie, że ona jest taką czapką na poły wojskową. Nie No i wiem. zobacz, pani musiała być drobna, bo jakie malutkie buty. Tak, 35-6 rozmiar. tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak to musiało wyglądać. No powiem Ci, że... No tak, ja mam 43 i no, mam jako mężczyzna to chyba mam małe. 43-44. Standard. Standard, aha. No, dziękuję. Wiesz co? Ale Ja idę zobaczyć, bo mnie interesuje ta kuchnia zewnętrzna. dobra. To zobaczmy sobie tę kuchnię. Znaczy zewnętrzna, ona może się stała zewnętrzną. Oj, to jest łazienka. No co ty? No. O! Tu mamy Żelazko. stare opakowanie. Po czym? Kranzen niemieckie. To jest chyba śmietanka do kawy, albo kawa w ogóle. Aromatisch. Nie wiem szczerze co to jest, ale na pewno firmy niemieckiej.
No nieźle. Czekaj, zamknę ci tam ten, bo ja ci tam wciekłam ten mój dekiel z aparatu, bo ja nie mam kieszeni. Ale to musisz zamknąć, bo to Muszę na pewno zamknąć, spadnie. bo słyszę, że tam się... No, to zawsze trzeba zamknąć. No. No tak, ale nie chciałam robić afery. No dobra. Ale tutaj, to co zwrócić uwagę, to jest jakieś żelazko. No jest takie różowe, takie. Nie wiem dlaczego kabel, znaczy wiem dlaczego kabel został porwany. Ale Nie, widzisz, węgiel jeszcze został troszkę. no, węgiel jeszcze tutaj jest. Więc tutaj musiało być no, na węgiel. Popatrz, taką puszkę z kawy miałam. Pokaż. O, Pamiętasz? pamiętam. Kurczę, lata Się temu, mówiło, 20 lat temu że żeśmy kawa mieli. gold, tak się mówiło, nie? Tak, no. Że gold. A tu jest taka Ekoland, widzisz, cytrynowy taki ten. A, to jest herbata. Herbata rozpuszczalna. Mhm. A co to tutaj jest? Bo to jest jakiś Space Mix. Jakieś musztardy znowu są. No powiem ci, nie wiem co to jest, ale Cukier w tym... dużo musztard. Ja lubię musztardę. Wiem. A tu mamy świecę. Zobacz, ile świec. Mhm. To też jest Może jakiś do kosiarki. olej do czegoś tam, wiesz? To jest olej do silników Do kosiarki to jest. Semi-syntetyk. dwusuwowych, tak. Półsyntetyczny to jest. Albo do kosiarki, albo do jakiegoś No. innego dwusuwa, tak? Może być, czy nie wiem, na przykład piła. No. Piła mogła być. Tu mamy płyn, w którym jeszcze troszeczkę jest rzeczy. I ten płyn, on jest, nie wiem z którego roku da A się. to jest pór taki w miarę Nie nowy, da się. wiesz? W miarę nowy. No, może mieć z 10 lat. No, tak mi się wydaje, no nie wiem. No. A tu jest, zobacz, tu jest mnóstwo kluczy. No. Mnóstwo kluczy, ale ja myślę, że to nie są takie klucze do czegoś, że to są klucze zbierane po prostu z różnych kłódek. No, skudek, no. Widzisz, że to nie jest tak do końca. Ale ładnie to wygląda. Ładnie, no. tak, ładnie, no. Postaw zdjęcie sobie zrobię. A tak to zrobię. Troszkę poprze. A tu jest też znowu, patrz, jakiś taki kluczyk. No, no dobra, to zrób zdjęcie. A ja spróbuję tu jeszcze troszkę poszperać i... O, zobacz. No niby mebli nie ma, ale są takie szklaneczki, zobacz, piękne. Zobacz, jakie ładne Szklane? szklaneczki. Szklane. Oj, to że się nie szczaskało. I nie są trzaskane w ogóle właśnie. I jeszcze jest tutaj druga szklaneczka. O, ta jest już pęknięta, ale powiem Ci, że ona jest ładna. Tak postawimy sobie. A i pewnie niektórzy powiedzą, nie wolno zmieniać na eksploracji miejsca. Ale słuchajcie, jeżeli to ma pomóc w ocaleniu tego miejsca i żeby te przedmioty ocalały, to wydaje mi się, że warto po prostu coś czasami podnieść, zmienić. No, dlaczego nie, prawda? A tu mamy jeszcze nóż taki kuchenny. I na tym pewnie, takim nożem pewnie w kuchennym był cięte mięso, może chleb. No nie wiem, w każdym razie damy go tak tutaj. A wiecie dlaczego tak robię? Bo ja wiem, gdzie on jest schowany, a niekoniecznie osoba, która tu wtargnie albo gdzieś tu czeka, musi o tym wiedzieć. Co my tu mamy? Jeszcze jakieś deski, tu mamy czajnik. Tam mamy jakieś środki higieny intymnej. Nie, to jest wata, to niekoniecznie zaraz intymna. No tak, ale wiesz, tak sobie pomyślałem, że jak przenosimy się w czasie, to Nie. no to tak sobie pomyślałem. Nie, No nie, a tutaj jest, o, widzę. O, i tu mamy, wow, zobaczcie. Tu mamy maszynkę do golenia. Widzicie? Jeszcze z zarostem. No naprawdę. Tak. Zobaczcie, jeszcze zarost jest. Przypuszczam, że od pana domu. Może pana wygląda. Tu mamy, tu jest strzykawka, ale ja myślę, że ta strzykawka, ona była używana, żeby przeczyścić uszy. To tu mamy też pabiamid. Nie wiem, do czego jest pabiamid. Mamy pędzel do... Ale już wypracowane. Wypracowane mocno, tak, ale wiesz, no to znaczy, że się pan goli często. Tu mamy pyna ten dziecięcy taki, jeszcze w środku jest coś.
Tu mamy Alantan, posypka. Tu jest płyn do płukania włosów, tu jest, o, tak. A tu jeszcze jedna jest w ogóle razem z żyletkami z Polsilvera, nowy ulepszony. To damy tu. Poprzestawiałem to troszeczkę, ale myślę, że nie ten. Ale te lustro, zauważcie, że ono jest, jakie ono jest. Jeszcze nie zaszło. Tak. Jeszcze jest tak. Ja nie wiem, no czekajcie, ja to wyłączę. Włączę to. I zobaczcie. Hej, cześć. No, ładny jest. Poczekaj, zrobię sobie kosmetyki, ale to Dobra. jest ciasno w tej łazience. Ciasno jest, no. Tu ubikacja była z taką ładną lampką. Ładna lampka, jak lampka, no to trzeba odpalić. O. Ubikacja też wąsko, ale ładnie. Tu mamy różne kolejne przybory. Jakaś półeczka, grzebienie mamy. Ogromny tutaj klucz. Jakieś grzebienie. No dużo rzeczy jest pozabieranych. W tym boiler, jakiś piec, przypuszczam, tutaj był. Wszystko zostało zabrane niestety. No, mamy tą świadomość, że ten dom jest tutaj bardzo długo opuszczony. Dlatego albo rodzina, albo no, osoby, które trudnią się takim czymś, pokradły to wszystko. No, nie powinno tak być. Chociaż nie wiem, może jest to związane z tym, że komuś to się bardziej przydało niż temu domowi w tym momencie. Oczywiście bierzemy to pod uwagę, że my chcemy zastać dom, który jest piękny, który ma wyposażenie, a czasami po prostu ale straciłem wątek, ponieważ tu jest wyjście na ogród. Tu jest piękne wyjście na ogród. Ale nie możemy tam wychodzić bardzo, bo tam już jest sąsiedztwo. A po ostatnich przygodach z sąsiadami to wolimy się jednak nie pokazywać. Słuchajcie, i teraz tak, bo jest jeszcze taka opcja, że można wejść na górę. Tylko problem jest taki, że już widać po suficie, że góra może być bardzo, bardzo źle zachowana. Więc spróbujemy wejść, ale no, będziemy musieli uważać po prostu, dobra? Tu jeszcze, słuchajcie, no z Niemiec żelatyna. Żelatyna oryginalna, jeszcze nie odpakowana. Żelatyna niemiecka, 10 gram. A opakowane po 10 gram raczej. I 3 takie są. Możemy szklaneczka też postawimy ją może tutaj, żeby nie wbiła się nikomu w nogi. I powolutku spróbujemy wejść na górę. Może się uda. Ale jak się nie uda, to też przecież nic się nie stanie, prawda? O, dom jest. Dom jest. O, tam się już mocno zawaliło. No, spróbuję jeszcze wejść, ale tutaj jest naprawdę już ryzykownie. Cały dach się zawalił niestety. No niestety. Ale zobaczcie, ten bluszcz nawet sięga tutaj, bo ten dom jest cały w bluszczu. Tutaj coś takiego.
za nie mówiłem, bo stan tego jest no, straszny, tragiczny można powiedzieć. Jak gdzieś wejdę, a potem będę miał... No. No. Widzicie, tutaj sobie zerkniemy tylko tak, żeby wam pokazać, jakie tu są kasetony i tak dalej, i tak dalej. Cały ten się zawalił po prostu. Tu tylko zerkniemy, co tam mamy. Ale widzicie, nawet specjalnie tu nic nie ma. Nie, pozabierane wszystko było. Zawalił się sufit. Jakaś książka Wiktora Hugo. Wyprawa Gilliatta, chyba tak to się czyta. Czyli pracownicy morza. Tu jakieś czasopismo. Ale to takie czasopismo. Czasopismo popularno-naukowy, miesięcznik. Problemy. Oj. I to jest z kwietnia 1974 roku. Jacyś ludzie weszli do jaskini. Miesięcznik popularno-naukowy. Powiem wam, że nie wiem, nie widziałem czegoś takiego nigdy. Ale fajne. Tu jakaś książeczka Cosa Nostra. Cosa Nostra. I to jest sensacje XX wieku. Taka książka. Tam jeszcze jest też mnóstwo książek. Ja spróbuję tak przejść. Ale tutaj jest właśnie... No tutaj pomieszczę. To też się dach zawalił. Jakaś ogromna. Tam mamy krochmal ryżowy. Kotek. I mnóstwo książek różnych. Tak jakby ktoś się tutaj po prostu wrzucił. No i nie ma niczego takiego specjalnego. Magazyn rodzinny. Cóż to jest? Co to mamy? Nie, to po prostu ktoś zbierał był działkowcem i zbierał. Tu jest, mamy listopad, grudzień 1975 rok. Tak to wygląda. I jeszcze ta książka. W tej książce, co tu mamy? Książka o tytule, pod tytułem Adamow wygnanie władcy. Ktoś nie oddał do biblioteki. No i mnóstwo innych książek, które już nie będziemy tam oglądać, ponieważ musimy się powoli wycofywać, bo ta góra jest naprawdę, naprawdę niebezpieczna. O! Tutaj mamy jeszcze jedną książkę. Tak przeglądamy gdzie książki. Uczę się grać na mandolinie. Uczę się grać na mandolinie. Samouczek. Mnóstwo nut. Mam takiego kolegę, który gra na organach. Łukasza, serdecznie pozdrawiam. Który właśnie lubi takie rzeczy. Ale niestety nie mogę zabrać tego. Oj. Jeszcze to pomieszczenie na zewnątrz, no jak już będziemy wychodzić, to będzie całkiem przypałowo. No, myślę. Zobacz, za tobą chciałam Ci pokazać, bo zdjęcia sobie zrobiłam. Repertuar Opery Śląskiej. Gdzie? Ktoś się interesował. Tutaj? No, Wow. na drugiej stronie. O kurczę, i co tu wystawiali w Operze Śląskiej? Opery Stanisław Moniuszko, Halka, Straszny Dwór, Czyli Verdi. Puccini, Giordano, Strauss, Verdi, Offenbach, Strauss, Prokotiew, Bizet. No i Mozart.
No co, obowiązkowo. A balety czajkowskie oczywiście, wiadomo co. Wiadomo, będzie. No. I tak właśnie to było w Operze Śląskiej. Jakiś jubileusz w ogóle był. W 1970 roku. I na jubileuszu grali pana Twardowskiego. Myślałem, że to jest po pani Twardowskiej, ale... Słuchajcie, byliśmy w ładnym domku. Nie było tak naprawdę mebli ani żadnych takich tego typu przedmiotów, ale mnóstwo historii, niesamowitej historii, pewnie i cierpienia, i miłości, wzlotów i upadków, jak w każdym domu. Dziękujemy, że z nami byliście. Mała działeczka. Ale bardzo przyjemna, nie? No, malutka. No. Trzymajcie się, do następnego razu. Hej.